Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, byki, w tarocie na lato dla Was. Pozwólcie, że zrobię sobie trochę wygodniej. Usadowię się. Macie 7 kart w Waszym rozkładzie na całą porę roku. Na czerwiec, lipiec i sierpień. Dwie nakładają się na siebie i one dotyczą spraw przeszłych. 9 mieczy odwrócona i 8 kielichów. Coś emocjonalnego miało miejsce. To mogło mieć nawet miejsce dawno temu. Mogło dotyczyć odejścia związanego z opieką. Może trzeba było opuścić jakąś przestrzeń. Może trzeba było gdzieś ruszyć i zabrać ze sobą dziecko albo swoje wewnętrzne dziecko i próbować się nim opiekować, niezależnie od tego, że przestrzeń wokół mogła być surowa, mogła nie dawać dużej ochrony, ale był tam płomień, wystarczyło ciepła, coś chroniło jednak. Wystarczyło, tyle wystarczyło, ile było. I to jest coś, co pojawia się jako temat wracający z przeszłości. Bo jeśli będzie miał swoją kontynuację nadal, to będzie już to przesada. Znaczy, może być kontynuacja, ale tylko w tym sensie bardziej jako wspomnienie, może jako myśl, jako wrócenie gdzieś umysłem, ale jeżeli będzie takie wracanie umysłem, żeby się tym pozamartwiać, to trzeba się zatrzymać. Zatrzymać się przy tym, jakie informacje do nas dochodzą. Co chce nam ktoś powiedzieć? Może to być jedna informacja. Może być krótka, może być długa. Możecie stwierdzić, że potrzebujecie troszeczkę dłuższej przerwy i jakiejś niewielkiej zmiany. Byk z natury swojej nie lubi zmian, ale może macie inne planety w znakach, które nie są znakami stałymi, tylko znakami zmiennymi i tam gdzieś ta zmiana chce zaistnieć niejako. Wy chcecie z jakiejś strony tej zmiany. Albo w ten czy w inny sposób ona jest konieczna, bo potrzebna, nawet jeżeli jest niewygodna. Bo wygodniej jest, jak się nic nie zmienia. Tak może byście często woleli, ale jakaś niewielka zmiana po przerwie może się przydać. I wtedy może będziecie musieli odłożyć ten temat, jakiś temat na bok na chwilę. I podejść z powrotem do świata, do swojego czasu, może trochę z innej strony. Może zwróćcie uwagę na to, że nie powinny już was teraz krępować różne myśli. I zwróćcie uwagę na swoje gardło. Czy was coś nie boli? Jak chcecie coś powiedzieć? Coś może być związane z tym, co okalało całą waszą postać, albo przynajmniej tak wam się wydawało, bo tego, co za wami, to żeście nie widzieli. Ale to coś i nawet nie widzieli. Właściwie to tutaj w tej karcie to
Bo ktoś ma oczy zasłonięte, więc albo czegoś nie widzi, albo widzi tylko częściowo, bo ta taka prawie szarfa, ten biały kawałek materiału może częściowo prześwitywać. Więc coś mogliście widzieć. Mogliście dostrzegać wasze myśli, dostrzegać jakieś informacje. I te informacje mogły was w jakimś sensie wiązać, uniemożliwiać wam ruch. Konieczność bycia w jednym miejscu, ale teraz może się to zmienić. Może udać się uwolnić od tego, co tak blokowało. Istnieje też ryzyko, że troszeczkę się to pogorszy, więc to nie jest sytuacja, która powinna pozostać bez zmian. Nie powinno zostać tak, że coś was gdzieś tu wiąże i nie macie jak się ruszyć. Powinniście móc się teraz ruszyć, bo inaczej jeszcze bardziej jakby tak poczułam, jakbyście mieli wręcz otarcia od tego przywiązania. Mm. Nie pozwólcie sobie na to, żeby wam powstały wam gdzieś tutaj jakieś otarcia przez to, że musicie cały czas być w jednej pozycji. Zmieńcie swoją pozycję. Nawet jeżeli będzie się wydawało, że stanęliście na głowie, to tutaj potrzebna jest zmiana pozycji. Może nie wiem, jeżeli pracujecie przy biurku i cały czas siedzicie tak samo, no to nie wiem, uklęknijcie. Są takie krzesła, które są jakby taki, tak się klęczy na nich trochę. Nie każdemu jest wygodnie na czymś takim, ale są takie. Albo takie jakieś półsiedzące. Może spróbujcie jakoś zmienić swoją postawę. Dosłownie, jeżeli macie jakiś ból fizyczny, może ja nie jestem lekarzem, ale no to możecie się koniecznie tutaj lekarza poradzić, ale ten tarot i ogólnie myślę, wielokrotnie słyszeliście o tym, że no, warto jest zmienić jakąś pozycję mimo wszystko, żeby gdzieś się nie zasiedzieć, żeby gdzieś nam to wszystko, żeby coś tutaj się nie zadziało takiego niedobrego w naszym ciele, to trzeba się czasem poruszać. Nie chodzi o to, że macie się nie wiadomo jak poruszać, ale wygląda jakbyście wy nie mogli się ruszyć wcześniej jakby wręcz na krok. Yy, Tak to, żeby gdzieś podejść choćby gdzieś kilka metrów. Może to nie jest tak dosłownie. Może gdzieś blokowało was coś w głowie i teraz macie możliwość większego ruchu. Może jakieś informacje właśnie was blokowały, o tym już chyba wspomniałam. Może jakieś wątpliwości was blokowały. I parę różnych elementów gdzieś to było. I teraz możecie się od tego wyzwolić, albo znowu czuję, że no, albo będą otarcia. Zmieńcie pozycję, aż widzicie, aż może skrzypieć. Ja już aż mnie na tym krzesełku gdzieś to nosi, gdzieś ja mam takie. No, poszukajcie wygodniejszej pozycji. Jak gdzieś stoicie, to gdzie możecie stanąć? Jak możecie stanąć? Teraz możecie spojrzeć na sprawę, zobaczyć coś wyraźniej, jeśli uda wam się ściągnąć tę opaskę. Jakby to się robiło jakieś wykręcone i trudno byłoby się wam z tego uwolnić, to może zawołajcie, może jest ktoś w okolicy, kto może wam pomóc. Na przykład czasem są różne fora. Pomyślcie o tym. Mm, Na przykład jakieś fora, gdzieś trzeba się o coś skonsultować, gdzieś coś dowiedzieć. Nie zawsze wiadomo, kto tam jest, czy ktoś w ogóle jest, czy ktoś pomoże, czy ktoś może coś chce z czymś zrobić. Taki mam problem. Pomóżcie.
Hmm? Spróbujcie gdzieś wyciągnąć może rękę, hmm? Po jakąś informację, a może po wiele informacji. Już czasem jedna informacja może być rozwiązaniem. Jakbyście łapali jeden miecz i on was odwiązywał. Rozwiązanie nawet już w jednej informacji może być. Tej informacji potrzebujecie, ale uważajcie na to, żeby za bardzo nie poszarżować, jak będziecie się wypowiadać, bo istnieje ryzyko, że, że polecicie gdzieś za daleko, za szybko, za ostro. Uważajcie na prędkość, z jaką podróżujecie i z jaką wysyłacie maile, z jaką wysyłacie wiadomości. Uważajcie też na ton, który stosujecie, czy żeby nie był on za bardzo atakujący. I zwracajcie uwagę na to, o jak tu stanowczo wszystko wychodzi. Zwracajcie uwagę na to, żeby wasz ton był stanowczy, ale nie, żeby był, jeżeli powinien być stanowczy, ale żeby nie był zbyt ostry, żeby ktoś nie odbierał tego jako atak. Co innego jest mówić szybko, e, co innego jest mówić raniąco. Myślcie o tym, co mówicie. Możecie się spotkać z kimś, kto atakuje i nie myśli o tym, co mówi, jakie informacje przekazuje. Podejrzewam, że to może być z czasem coraz bardziej jasne i naświetlone, choć na razie na samym początku może to nie być takie jasne. Co to jest? Czy za mocno, czy za bardzo, czy za ostro? Ktoś jak taki rycerz, jak ktoś, kto nie jest, który używa słowa do walki. Ale uwaga na te słowa, czy one są na swoim miejscu. Tutaj aż się kurzy od tej komunikacji, od tego ruchu w przód. Uważajcie, żebyście sobie nóg nie połamali, jak będziecie i języka nie powyginali, jak będziecie próbować mówić. Jak będziecie jechali gdzieś, chcieli się z kimś bardzo skomunikować, to ostrożnie, nie za szybko, bo może być pewna przesada. Trochę może trzeba to wykręcić. Inaczej możecie zmierzać gdzieś w stronę jakiegoś partnerstwa i to pozytywnego. To jest takie partnerstwo, gdzie jest pozytywna uczuciowość, gdzie czujemy, że jesteśmy na równi. Jestem ja, jesteś ty. Ja czuję, ty czujesz. Ja mam potrzeby, ty masz potrzeby. One się gdzieś tu spotykają. No, może być to kobieta i mężczyzna, czy dwóch mężczyzn, dwie kobiety, ale jest tu taki element uczuciowy. To może być partnerstwo takie erotyczne, ale może być, sądzę, również i przyjacielskie, ale takie, w którym jest, jest jakaś uczuciowość, jest to, że chcę podkreślić, że to jest brak chłodu. Chłód był gdzieś wyżej. Gdzieś nad tym jeszcze pobrzmiewa temat chłodnych myśli. To mogły być myśli, które sprawiały, że świat wokół wydawał się bardzo zimny i nieprzystępny, i nie wiadomo było w ogóle po co wyciągać do niego ręce. Teraz może już to spojrzenie się zmienić. Może już nie patrzymy przez to okno, może jesteśmy już gdzieś w innej przestrzeni. Gdzieś to jeszcze możecie mieć nad głową. I temat związany
z ruchem, gdzieś trzeba było się udać, od czegoś odejść. Też tu były uczucia, emocje. To gdzieś jest nad głową, ale lepiej zwrócić się w stronę tego partnerstwa. Za bardzo, oczywiście, odrobinę uwagi trzeba tu poświęcić, ale odrobinę, nie za dużo. Żeby nie przegiąć, mówiąc kolokwialnie. Macie tutaj, no co ciekawe, nie ma tu ani jednej karty z wielkich arkanów, ani nie ma tu denarów. Czyli nie wygląda na to, jakby lato było dla was, przynajmniej po waszej byczej stronie, jakimś takim czasem, w którym będą się działy jakieś bardzo ważne rzeczy. I co ciekawe, gdzieś chowa nam się temat materii. Wasz żywioł, sprawy materialne, ziemskie, posiadanie, trzymanie, gdzieś schodzą na dalszy plan i gdzieś tam się tutaj w tym rozkładzie nie pojawiają. Patrzę, czy one są gdzieś tutaj ukryte. Jedyne ukryte źródło, które ewentualnie gdzieś dostrzegam, jest gdzieś w wyciąganiu rękę po coś, co możecie mieć w ręce. Ale nie chodzi o samo posiadanie w tym momencie, tylko raczej o jakiś taki mniej lub bardziej metaforyczny błysk, jakieś słońce, coś słonecznego. Ktoś wyciąga dłoń, coś robi w jakimś kierunku. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo, co chce złapać. Wygląda, jakby zwracał się w stronę przeszłości. Tego, co było wiosną. Takie mam poczucie, że to w dużym, dla większości z was było coś, co było na wiosnę. Jednocześnie, żeby to sprecyzować, trzeba by było podejść indywidualnie. Dla was mogą to być różne rzeczy, różne tematy. To może dotyczyć to dosłownie jakiejś rzeczy materialnej, ale czegoś z przeszłości. Mhm. To, to jest jakby takie planowanie, ale wstecz. Ciekawe. Mhm. Mhm. No ciekawe. I poniżej tego mamy sprawy związane właśnie z tą próbą uwolnienia się od czegoś. Uwolnienia od jakiegoś ograniczającego myślenia. Mm? Coś może wam przemknąć przez głowę, jak taki, jakby jakąś rakietą, albo. I to może być coś, co wam się przyda wam się jako nowy element myślenia. Może jakiś pomysł. Zastanawiałam się, zadałam takie pytanie, czy jakiś właśnie nowy element jest wam potrzebny. I tak, jakiś taki świszczący. Jak wam coś tak zaświszczy jakby gdzieś w głowie, czy w przestrzeni wokół was, to bądźcie czujni, może jakiś nowy pomysł gdzieś przychodzi. Jakby tu może być wokół was dużo nowych pomysłów. Jeden pojedynczy pomysł może być tuż przed wami. Obok możecie mieć kilka informacji, które były dość raniące. A i z innej strony jeszcze możecie mieć taką pamięć zatrzymania,
może nawet leżenia, może nawet szpitala, może takiego czasu, kiedy trzeba było naprawdę się zatrzymać i przemyśleć różne rzeczy. Ale to jest coś, co już gdzieś powinno odchodzić do przeszłości. Jeden miecz można wyciągnąć i z nim trochę poszarżować. Uwaga, tak jak mówię, nie poszarżować za mocno, za szybko. Nad, nad tym szarżowaniem mamy znów uczuciowość pozytywną. O tyle, o ile tu z boczku podkreślane było partnerstwo emocjonalne, to o tyle tutaj sprawą nadrzędną zdaje się być, a właściwie nie zdaje się, ale jest. Tylko że tu jest ktoś, kto jest jeszcze trochę niepewny siebie. Zdaje się być. O, znowu proszę. Jest ta niepewność. Taka jakaś uczuciowa może niepewność, ale świeżość. Ktoś jakby unosił, pokazywał swoją emocjonalność. Gdzieś był w wodzie, może dosłownie. Robi to w sposób dość delikatny, ale pozytywny, świeży. Jak nastolatka, czy może nastolatek, jak osoba młoda, pokazująca, jakby wznosząca toast delikatnie, ale prawie jakby, ale to nie chodzi o to, że ktoś pije szampana. A jeżeli pije, to raczej niewielkie ilości i, i tylko symbolicznie, jakby to było chodziło o jakiś symbol. I wokół tej osoby mogą być różne ucieszone stworzonka, czy postacie, takie jakby tańczące, czy ubawione, jakby małe duszki. I ta osoba zanurzona jest częściowo w wodzie. Znajduje się w królestwie emocji, w którym nie jest królową. To nie jest jeszcze taki etap. To może być taka księżniczka, giermek. To nie jest ktoś, kto w tym momencie prezentuje się jako osoba doświadczona i jako matka macierzyńsko. Nie o to tutaj chodzi. Tu jest podkreślona młodość i świeżość. Niezależnie od tego, w jakim jesteście wieku, możecie poszukać w sobie takiej emocjonalności. Albo kierować się w stronę kogoś, kto taką emocjonalność prezentuje swobodnie. To jest ktoś, kto może się cieszyć z czegoś, co jest miłe emocjonalnie, co jest ciepłe, co jest płynne. Coś, co nie jest takie twarde i niewzruszone. Woda jest potrzebna do wzrostu roślin, do ziemi. Wam ziemia jest, jakby was ziemia w jakimś sensie karmi, ale ta woda wspiera, także ta emocjonalność wspiera, świeża woda wspiera. Ale tu głównie chodzi o tę ziemię. O właśnie, chciałam powiedzieć o wodę. To już można się nieźle pomylić. Czy chodzi o wodę, czy chodzi o ziemię? Hmm? Czy tu chodzi o ten konkret? Czy chodzi o to, co gdzieś czujemy? Hmm? Paść kielichów, księżniczkę kielichów wynosi to, co się czuje. Wynosi to na widok publiczny. Albo przynajmniej gdzieś na widok w tej przestrzeni
gdzie się znajduje. A w dwójce buław ktoś wyciąga po coś rękę, ale wyciąga po coś nie wiadomo po co do końca. Ale i na tej karcie znajduje się woda, choć ja nawet znowu nie mam pewności, czy tu jest woda. To jest kluczowe, że nie wiadomo, co tu jest. Może to nie jest woda, może tam są chmury, może tam jest ziemia pod tym. Hmm? Nie wiadomo, czy gdzieś jest konkret, czy właśnie coś takiego bardziej płynnego. Coś, co jest stałe i twarde, czy coś, co jest wypełnieniem. Jezioro potrzebuje mieć jakąś swoją mieckę, musi mieć swój pojemnik. Szklanka musi być szkło. Z czego jest szkło? Potrzebujemy ziemi, potrzebujemy piasku. Woda musi być w czymś. Znaczy, w jakim sensie jest w czymś? Żeby było jezioro, potrzebna jest i ziemia, i woda. Żeby rosły drzewa wokół tego jeziora, potrzebna jest i ziemia, i woda. Mm, Wtedy może powstać coś, co razem błyszczy. Jak są dwa elementy, jedno drugie wspiera, daje szansę. Albo po prostu płynie. Czasem może być jakby przeciwne sobie, ale gdzieś jest ta interakcja. Pamiętajcie, żeby podlewać swoje kwiaty. I możecie do nich ładnie mówić, jak chcecie. One wtedy też mogą lepiej rosnąć. Albo uśmiechnijcie się do nich. Jakbyście byli tacy młodzi i naiwni i, i chcieli po prostu jakiegoś pozytywnego odczucia. Kielicha uczuciowości w takiej czystej postaci, czystej wody. Że potrzebujecie czystej wody, od której odbija się światło. I wtedy wszystko bardziej jest takie weselsze, bardziej migocze. Mm? Wszystkiego dobrego Wam życzę.